Siemanko, środowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w Ustrzykach Górnych. Właśnie się kończę pakować na mój bushcraft życia. Jutro zamierzam wyruszyć na trekking do źródeł Sanu. Mój trekking potrwa 4 dni. Każdą z tych nocy w czasie tych 4 dni chciałbym spędzić na dziko w lesie. To jest ten plecak, co ostatnio właśnie na drzewach miałem. No i on już jest prawie że full. Średnio na każdy dzień wyjdzie mi około 2,5 tysiąca kalorii. Po 3 takie liofilizowane posiłki dziennie, plus orzechy i czekolada. No i każdy z tych kolejnych dni będzie wyglądał podobnie. Tu są 2 powerbanki w środku. No i wiem o tym, że niedźwiedzie w Bieszczadach nie jedzą ludzi. Spis tych wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie tego odcinka. To muszę jeszcze zmieścić tu do tego plecaka. To wygląda na cięższe niż jest w rzeczywistości, bo tu tak naprawdę są same takie, wiecie, tekstylne rzeczy. Też jakieś na przebranie, tam piżama, czyste skarpety. I to jest lekkie, to się jeszcze bardziej ubije. Tylko że ciężaru to nabierze, jak zapakujemy całą resztę. Fura zostaje tu, a my idziemy tam, na południe Polski, dokładnie na najbardziej wysuniętą część na południe Polski, czyli Bieszczadzki Worek, tak zwany. Dziś do przejścia mamy około 10 km i zaczynamy od razu na wysokim poziomie, że tak powiem, bo no jesteśmy już teraz na około 700 metrach w Ustrzykach Górnych, a idziemy jeszcze wyżej, bo od razu tarnicę robimy. Trzeba wyrównać rachunki z tarnicą, bo ostatnio jak próbowałem wejść, to nie udało mi się. Ogólnie prognoza na najbliższe dni jest bardzo dobra, jak na tą porę roku i na taki górski ekosystem. Ciekawe, czy są tu wilki. No oczywiście, że są i ostatnio jest ich właśnie więcej niż kiedykolwiek. Często jak tu pytałem ludzi o wilki i niedźwiedzie, to niedźwiedzia mało kto widział, a wilki widzieli dużo razy. Ale teraz się obróciłem na pięcie. Normalnie jestem w trasie kilka minut dopiero, a już miałem wymianę informacji pierwszą z strażnikiem lasu. Szlak jest dziś zamknięty na tarnicę, bo zrzucają kamienie ze śmigłowca. Serio, nie jest taka akcja, że oni układają te takie wały antykorozyjne, takie wielkie schody na szczycie tarnicy są. No i te wielkie kamole są taszczone przez śmigłowce i teraz przez cały dzień śmigłowiec będzie latał i będzie zrzucał te kamienie tam i nikt nie może wejść na szlak. Tarnica jest dziś zamknięta. Bądź co bądź, jakby nadal trzymamy się planu, tylko lekko go trzeba zmodyfikować. 25 minut samochodem do Muczne trzeba pojechać z tych Ustrzyk Górnych, także jedziemy i widzimy się w Muczne. To jest parking, to jest moja fura, to jest schronisko w Muczne i tam za tym schroniskiem jest wieża widokowa. Tam idziemy. Modyfikacja mojego planu. Początkowo chciałem wyciągnąć z plecaka rację na 1 dzień i zostawić tylko te takie 3-dniowe, bo tarnica miała mi pochłonąć 1 dzień chodzenia i jedzenia, więc chciałem się pozbyć i skrócić
zabawy tylko do 3 dni, ale nie będziemy nic skracać, zabieramy normalnie wszystko tak jak było, nic nie rozpakowałem, no i będziemy szyć na bieżąco ten plan. Siemanko, Jeleniowate Wzgórze, godzina 9:00. Udało mi się właśnie tu dotrzeć. Wysokość 900 metrów nad poziomem morza. No i przed Wami najwyższa wieża widokowa w całych Bieszczadach. Ona tu stoi już od 4 lat. Jej wysokość to 34 metry, czyli jakieś 10 pięter. Wstęp jest całkowicie darmowy. Nie ma tu jakby nikogo. W ogóle dawno żadnych ludzi nie widziałem. Może dlatego, że w Bieszczadach jest najmniejsza gęstość zaludnienia w całej Polsce. Tu jest tylko 25 osób na kilometr kwadratowy, więc to jest w miarę normalne, że się nie spotyka tutaj ludzi. Raj introwertyka po prostu te Bieszczady. O wow. Jesteśmy na szczycie. Tam widać to schronisko. Tam zacząłem swoją wędrówkę na wieżę. No i tędy i jesteśmy na wieży. O, ale widok. Bajeczka. Bajka. Baśń. Baśniowe widoki. Z tego co czytałem, to Tarnicy nie widać z tej wieży. Widać różne inne wielkie góry, ale tej najwyższej Tarnicy nie widać. Także nie zobaczymy helikoptera, który zrzuca kamienie. Bardzo fajne miejsce, żeby się wybrać jakoś tak z rodzinką. Przyjazne okolice, łatwe podejście i tak dalej. Kiedyś myślałem, że Bieszczady są takimi nudnymi górami, ale zmieniam zdanie, są bardzo ciekawymi górami. To te widoki jakby mało wiedziałem, bo nie wiedziałem, że tu są właśnie takie widoki. To tak jakby warstwy gór oraz tych wzgórz widziane z takiego wyższego punktu naprawdę robią wrażenie. Wygląda to jak jakiś, kurczę, obrazek, nie? Taki coś pięknego po prostu, ładne. Doskonały jest dziś warun do jakichś takich widokowych biwaków w koronie wielkiego drzewa. Taki jest właśnie plan teraz. Idziemy w kierunku źródeł Sanu i po drodze trzeba znaleźć miejsce na obóz. I to tak jakby lepiej prędzej niż później, bo czasami wejście w koronę drzewa i zbudowanie tam obozu takiego podwieszanego zajmuje mi więcej czasu, niż bym sobie tego życzył, ale myślę, że już mam więcej wprawy i nie będzie tak źle. Daję sobie około 3 do 4 godzin marszu i po upływie tego czasu już będzie trzeba wybrać jakieś drzewo. Plan jest taki, żeby to było takie drzewo, gdzie gałęzie zaczynają się już od ziemi, ponieważ w ogóle liny nie zabrałem, ani takiego cięższego sprzętu do wspinaczki, tylko uprząż, no i jakieś takie podstawowe zabezpieczenia. No ale bez liny właśnie, także dziś nie będziemy rzucać żadną rzutką, tylko takiego jakiegoś drzewa trzeba poszukać bardziej przyjaznego do wspinaczki. Pięknie jest, fajnie się czuję, lubię jak już jestem spakowany, jak mam plan i jak mam dużo czasu, to wtedy życie jest piękne. Piękna złota jesień w polskich Bieszczadach.
Dotarłem właśnie do miejsca, które jest opisane na mapie jako zabytkowa studnia. A, to tu jest chyba ta studnia. Jest tu coś. Jakoś woda. No nie wygląda ta woda zbyt apetycznie. Kurde, śliskie ta posadzka. Nie wiem, co to za parkiet, taki leśny parkiet. Tu jest miejsce pamięci. Właśnie już prawie dotarliśmy. Jest to miejsce pamięci 74 Polaków bestialsko po... To jest rozrywkowy odcinek o trekkingu i bushcrafcie, także cieszmy się tym, że aktualnie jeszcze jest pokój na tych ziemiach. No, ale nie zapominajmy o tym, że kiedyś go nie było i pamiętajmy, że historia lubi się powtarzać. Ale to już koniec tematu. Tu natomiast jest taki taras widokowy i można bobry obserwować. Zobaczymy, czy są jakieś bobry. Bobry. To znaczy gdzieś tam one powinny być. Ja na razie jeszcze ani jednego nie widzę. Zarządzam chwilę przerwy. Ptaki tylko widać. Nie widać tu żadnych bobrów. Podobno te niedźwiedzie bieszczackie nie jedzą mięsa. Są wegetariańskimi niedźwiedziami. Dobrze też, że jest stosunkowo mało takich wypadków, że niedźwiedź tu napada na człowieka. Może dlatego, że jest tu mało ludzi. 25 osób na kilometr kwadratowy. To może dlatego. Trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić monolog. Podobno one mają bardzo dobry słuch i właśnie jak mnie usłyszą, to nie będą się zbliżać. Chwila przerwy na trasie, bo coś kuje w plecach. A tu taki hasiok, gemela, śmietnik, pancerny jak czołg. Chodzi o to, żeby zwierzęta nie targały śmieci. Takie są tu właśnie hasioki. A my teraz idziemy tam. Skończył się asfalt, to znaczy on zakręcił tam, a my idziemy tam. Fest ciepło się zaczyna robić. Punkt 12. Słońce w zenicie. Także wleciała warstwa kremu do opalania na twarz. No i już teraz bez bluzy kontynuujemy. Całkiem przyjazna jest tu infrastruktura w tych Bieszczadach. Tu jest taki taras widokowy. Plecak zostawię tu. Mam nadzieję, że mi go nikt nie zwinie. A my zabieramy tylko sprzęty potrzebne do czerpania wody. No i idziemy zaczerpać wody. A, tu jest ta kmina. Tu widzę, że tu ludzie coś zaingerowali w ten odcinek rzeczki. Tu są takie płyty położone. Okej. Bardzo wygodne miejsce, żeby nalać wody. Tam się idzie na platformy widokowe, ale my tam nie idziemy. Jak dla mnie, to tam miejsce to jest jedna wielka platforma widokowa, także nie idziemy tam, już nie będziemy robić dodatkowych nadprogramowych metrów. Idziemy tam zgodnie z planem, chociaż już i tak trochę właśnie poszło niezgodnie z planem, bo z jednej strony zrobiłem więcej planu niż było w założeniu, bo moje miejsce pierwszego noclegu już minęliśmy jakąś godzinę temu.
ale okazało się, że jestem tam tak wcześnie, że postanowiłem kontynuować. No i właśnie kontynuując, znalazłem na mapie, tu niedaleko jest jakaś chata. Chata biwakowa. Być może obiad zjemy właśnie w tej chacie biwakowej. No i tu niby jest ta chata gdzieś w tym gąszczu. O kurde, obawiam się, że ta chata już nie istnieje. Tu leżą jakieś dechy oraz bele. To wygląda jak właśnie pozostałości chaty. Tak więc jednak odwiedziłem ten wcześniej wspominany taras widokowy. No i warto było. To jest taki taras widokowy gastronomiczny, można powiedzieć. Są tu takie właśnie krzesła, stół. No i jest piękny widok. No i tu jest mój obiad. A tu jest to, co niedźwiedzie lubią najbardziej, czyli łosoś z ryżem i z masłem. Spróbujemy te smoothie od Lio. Nie próbowałem tego jeszcze nigdy. Liofilizowane owoce w proszku. No jak takie, jak owoce z wodą. Całkiem dobre. Skorzystamy z okazji, że jest tu takie wygodne warunki i przygotujemy wodę tą z rzeki, żeby już nie trzeba było jej filtrować i żeby była gotowa na kolejne kroki do przodu. Jak się okazuje, jednak się jeszcze mijamy z rzeczką i już jestem blisko miejsca, w którym już nawet nie, że chcę, ja muszę podjąć decyzję o miejscu na nocleg, bo noc mnie zastanie i wielkie ślady. Taki ślad tu jest. Wielka stopa tu normalnie. No i patrz, w wodzie nasrane, nie? I później ty tam w dole rzeki czerpiesz wodę na herbatę i może nasrane. Tu jakieś pręty. Taka łapa. Psz. Jestem tu! O, ale błocko. Ja pięknie. Excelente. Ha. Nie podoba mi się to. Delikatnie zabłądziłem. To jest w ogóle... Tej drogi nie ma na mapie nawet. Nie wiem, co to jest za droga. To jest jakiś stary szlak. Szlak by to. Zaraz będzie ciemno, a ja nie mam jeszcze mojego drzewa ulubionego. Na to w poszukiwaniu wymarzonego drzewa. O kurde. Właśnie widziałem tygrysa szablozębnego. Udajmy się w jego kierunku. Zabłądziłem w Bieszczadach. A my musimy najpierw przejść tu właśnie te pole jeżyn. Myślałem o tym drzewie. Z daleka wyglądało na łatwe do wejścia bez sprzętu. Z bliska już tak nie wygląda. Poza tym to jest właśnie chory osobnik. Te buki są tu jakieś dziwne. Pięknie, kurwa. Pięknie, jak tak zaraz pójdzie, to normalnie aplikacja ratunek i na pomoc. O, szłoby wejść po tym drzewie i przejść z tego drzewa na to drzewo. Ale tam i tak dalej jest jakby ciężko. Karamba! Nieźle się wjeba. Kurde, no niestety, ale my musimy opuścić ten lokal.
To jest bardzo nie tu. O, tu widać właśnie takie plamy białe, one mają te wszystkie drzewa. Długie, proste i jeszcze do tego chore. Ach, to nieźle się zaplanowałem, no. Powiem tak, niedźwiedzia chciałbym zobaczyć, ale z daleka. Tak, żeby wiecie, nie wchodzić w konflikt żaden z nim. Nie chciałbym blisko się znaleźć, nie chciałbym używać tego gazu, w ogóle nie chciałbym, żeby mu się coś stało, nie? Jeszcze jakbyśmy musieli przejść na gołe łapy, to w ogóle szkoda misia, nie? Jest ich tu jedno 70 sztuk. Jeszcze na wieczór, przed samym wieczorem, tak sobie buty ufajdałem. Rzeczka jest fajna, ale ja nie znalazłem drzewa mojego nadal. Tam coś widać. Mapa mnie wyprowadziła na manowce. Straciłem przed chwilą około godziny na plątanie się po krzakach i nie znalazłem tam mojego drzewa, a w ogóle to w złym kierunku szedłem, ale już jestem na właściwych torach, tylko że mój problem jest natury takiej, że ja powinienem już 1,5 godziny temu montować biwak na drzewie. Zachód słońca jest za niecałe 2 godziny, a ja nadal jeszcze swojego drzewa nie znalazłem. Gdzie by tu spać? Może na tym drzewie? No nie wiem. Wolałbym jakiegoś buka znaleźć, bo te iglaste drzewa są trochę bardziej problematyczne w temacie montażu hamaka. No i wlazłem tu, bo widziałem na mapie, że tam jest jakaś taka polanka otoczona lasem. Idziemy tam zobaczyć. Mam nadzieję, że tam będą jakieś zadowalające drzewa, bo jak nie, to będziemy włazić na byle co, no. A, jeżyny. Tu jest jakiś ciekawy okaz, ale nie, to jest drzewo jakieś na wymarciu. To jest jakieś wymarłe drzewo. Widzę, że ten las jest mocno wycinany. Kurwa, zaraz mnie tu wciągnie. Ruchome piaski, człowieku. O ja pierdol. Takie fajne buty. Jakie one teraz ciężkie są. Polanka. Faktycznie jest polanka. I tam się idzie do lasu. I z tego, co ja już widzę z daleka, to tam jest taki sam problem z tymi bukami, że one są takie jakby obumarłe. No nic, no idziemy tam, zobaczymy. Trzeba będzie się na coś zdecydować. Widzicie tam to drzewo? Na szczycie tej leśnej polany. To jest to, ja już widzę stąd, że to nawet nie może być inne drzewo. Decyzja musi zapaść, bo godzina 20 minut do zachodu. I tam te drzewa wyglądają całkiem spoko, nareszcie. To jest tak, że jak już tu jest za ciepło, to powinieneś się zatrzymać i jakby wytracić tę temperaturę, żeby się nie spocić. Bo później jak się jest mokrym, to jest trochę uciążliwe. Tym bardziej jak jest wieczór i już nie ma za bardzo opcji, żeby się wysuszyć. O kurde, to miejsce jest świetne. Różne drzewa, teraz to ja już nawet nie wiem, które wybrać. Różne zdrowe buki z odpowiednimi układami gałęzi. Wspaniale. W ostatnich promieniach zachodzącego słońca udało mi się tu dotrzeć. Ta miejscówka kojarzy mi się trochę z Kubusiem Puchatkiem. To wybieram to drzewo. Nie mam zamiaru dłużej szukać, bo widziałem je już z daleka. To mi też dużo pomoże.
Ach, no nic, to trzeba będzie wszarpać po prostu na... Mam cię. No mniej więcej gdzieś tu chciałbym powiesić ten hamak i asekurować się do tej gałęzi. Jestem już na etapie wejścia w tryb wieczorny. Przebrałem już skarpety na czyste, buty ściągnięte. Teraz jeszcze trzeba górę przebrać i tak z grubsza się za kleszczami obejrzeć, ale jestem dobrej myśli. Teraz jeszcze właśnie robię szybko to przebieranie, póki na tym jeszcze rozgrzaniu, bo za moment będzie tak zimno, że nie będę... Że wiecie, no może się nie umyłem, ale no przebiorę się przynajmniej, żeby była zachowana ta jakieś minimum, jakaś minimalna higiena, żeby była, bo spodni ani dołu nie zmieniam, to znaczy nie teraz na drzewie, bo uprzęży nie chcę ściągać. Jutro się na dole przebierzemy. O, pięknie. Jak to wiele zmieniło. Już wiem, że tak, że to ma sens. Pranie powieszone. Jestem zadowolony z tego dnia. Zrobiłem więcej kilometrów niż myślałem, że zrobię. Ale końcówka była nerwowa. Jak szukałem tego drzewa, to się trochę zestresowałem. Już myślałem, że nie znajdę jakiegoś takiego drzewa jak to. Marcin, zabierz to stąd. Ten taki cypel, najbardziej wysunięty na południe fragment Polski, to jest worek bieszczacki. To ma taki trochę kształt worka. Gorąca kolacja. W bushcrafcie najlepsze jest właśnie to, że często w takim dość wrogim środowisku ty budujesz taką swoją strefę komfortu, no i wtedy smakuje wszystko bardziej. Tym bardziej jak naprawdę jest dobre. Na przykład gorący chicken tikka masala. Magnifique. Ty, co ja za lipę przed chwilą odstawiłem. Musiałem zejść jeszcze, bo telefon mi spadł. Nie zabezpieczyłem go. Moja wina, brak koncentracji. Musiałem to przypłacić wejściem ze strefy komfortu. No i musiałem zejść tam na ziemię, nie? Ale sobie powiesiłem linę i łatwo poszło, bo nie musiałem tam tego bulderowego ruchu wykonywać.
A telefon jest cały, nic mu się nie stało. To, że ten telefon mi spadł, to wszystko przez ten worek. Bieszczacki worek? Nie, ten worek. Worek na śmieci. Chyba że to czady. Czady od Biesa. Bies stworzył czady. Bieszczady. Jest taka legenda, ogólnie straszna ta legenda jest. Nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby opowiadać straszne historie, ale jest także właśnie nazwa ogólnie Bieszczady. Są różne wytłumaczenia na to, jakby no jedna jest taka, że był kiedyś ktoś taki jak Bies, no i on chciał wygnać ludzi zamieszkujących rejon tego właśnie bieszczackiego worka. Chciał, żeby te ziemie były tylko dla niego. No i on stworzył czady. Bies stworzył czady. Czady to były takie małe gnomy, które uprzykrzały życie ludziom. No i być może to właśnie czady stały za tym, że mój telefon spadł na ziemię. Pochytałem wszystko i nic mi nie spadło już. Jestem gotowy do spania. Zabezpieczyłem przed chwilą plecak, żeby był odporny na rosę. Tak samo buty. Tu systemy asekuracji. Tu moja mała elektrownia. No i tak właśnie idziemy spać. Także dobranoc. Coraz lepiej śpimy się na tych drzewach. Zasnąłem około godziny 21 i spałem twardo do 3 w nocy. Ale o 3 w nocy się obudziłem, bo o 3 zaczął się taki lekki wiatr. I normalnie by mi on nie przeszkadzał, ale przez to, że wcześniej była totalna cisza w temacie wiatru, to ten lekki wiaterek mnie obudził. Słyszałem też trochę takiego kociego ujadania i zacząłem myśleć, przypomniałem sobie, że rysie też na drzewa wchodzą, ale żadnego tu nie było. Było mi też ciepło w nocy, także jak się obudziłem później, to nawet tu zrobiłem taki lufcik, bo normalnie mi za ciepło było, nie? Kilka minut po 7, to jest wschód słońca w zasadzie, tylko że góra zasłania. Śniadanko zjemy na ziemi. Chciałbym jak najszybciej zwinąć wszystkie moje rzeczy i kierować się w kierunku następnego drzewa w drodze do źródeł Sanu. O, to lewa.
siedzi. Ósma 47, czyli godzina 45 od wyjścia ze Śpiwora. Ruszamy. Kolejny dzień wędrówki do źródeł Sanu. Idziemy na południe. Do celu jest 17 km. Myślę, że do zrobienia w jeden dzień. Tak to wygląda na mapie. My na samym końcu Polski. Już w Bieszczadzkim Worku. No to idziemy właśnie tą ścieżką. Idziemy jakby przez środek tego worka bieszczadzkiego. Zawsze chciałem zobaczyć, jak tu wygląda w tym miejscu w Polsce. No i robię to właśnie. Właśnie to sprawdzam. To są ślady po wycince drzew tu. Co, ja myślałem, że tu będzie jakoś tak bardziej dziko i takie niewyjeżdżone ścieżki. Chyba że idę jakimś złym szlakiem, no ale no idziemy tędy. Hej, przygodo! Kubuś, Puchatek, Kubuś! Polanka marzeń. Na odludziu. Wspaniałe uczucie wolności, które daje Ci rzadko uczęszczany szlak oraz zdrowe nogi i dobrze spakowany plecak. Całkowita niezależność. Bardzo mi się podoba. Od jakiegoś czasu ten spacerek jest niezwykle przyjemny. Widziałem tam z górki, że piękne widoki za moment powinny się rozścielić przed nami. Idę sobie fajnie, idę i nagle usłyszałem strumyk, że płynie tam jakaś woda. Idziemy, bo potrzebujemy tej wody. Bez wody ani rusz. Ej, już teraz myślałem, że to moje okulary, a to nie moje okulary. Ktoś tu zgubił. No nic, zabierzemy. Yeah. Podobno wycinka drzew nie zawsze musi oznaczać, że las na tym cierpi. Czasami jak się wycina jakieś drzewa, to się da jakby projektuje las. I w niektórych miejscach jak się wytnie drzewo, to tak naprawdę las może na tym skorzystać. Tak samo jak ochrona różnych gatunków zwierząt. Ekolodzy też wycinają drzewa. 13:14. Zboczyłem trochę ze szlaku. O, ale tu są idealne drzewa, nie? Bardzo łatwe do wejścia. Zobaczymy, co jest na szczycie tej góry. 800 metrów nad poziomem morza.
Petarda. To jest spoko, tylko nie wiadomo jak u góry będzie z tymi gałęziami. Przewspinałem przed chwilą 2 drzewa i wybieram to właśnie, tu jest ciekawy układ gałęzi, przygotowuję się właśnie do wspinaczki, ubieram uprząż, no i wciągamy plecak tu do góry. No i tu jest mniej więcej miejsce na hamak. Jest spoko. Jest spoko. Kurczak z warzywami i ryżem. Ale jakby jednak się odpiął, no to nie spadłby, bo jest tu przywiązane, to nie tak jak wczoraj. Tak właśnie trzeba. Zawsze trzeba asekurować swoje rzeczy, bo one spadają i czasami o nich zapominamy, robimy coś drugiego i później spadają te pierwsze rzeczy. Także wszystko zawsze musi być przywiązane na takim biwaku. W promieniach zachodzącego słońca fajnie sobie czekam, aż dojdzie mój obiadek. Spóźniony obiadek. To jest obiad, a za chwilę będziemy kolację jeść, jak tylko słońce zajdzie. Fajnie jest. Podoba mi się to miejsce. Myślę, że będę się tu mógł dobrze wyspać. No i tu jeszcze leci arborystyczny system asekuracji. Tam do góry, do takiego małego stanowiska. No i tu jest taka szpejarka. Powiązałem sobie tam węzełki. To są te motyle alpejskie. Bardzo fajny węzeł. Jego największym plusem jest to, że go można w 3 kierunkach obciążać. No i sobie tu zawiązałem kilka. Ciekawy dzień. W ogóle ja dzisiaj spotkałem od samego rana, jak się obudziłem, to 3 razy kogoś spotkałem. W ogóle internetu tu nie ma. Od 2 dni jestem totalnie w trybie offline. Drugi dzień bez mycia się. Pięknie. Takie życie na podwieszanych biwakach uczy koncentracji i takiego planowania jakby. Czuję, że to mi służy. Gałąź toaletowa. I tu jeszcze taki schodek. Cyk. Też przydatny.
Ty, jaka jest mój worek na śmieci zaś? Zaś kurczak z ryżem, ale tym razem inaczej przyprawiony. Delicious. Wspaniała możliwość podwieszonego hamaka, dzięki czemu nie straszne mi owady, to znaczy jakieś na pewno, ale jest ich tu o wiele mniej. Jeleniówki tu nie latają. Ponadto żadna zwierzyna nie zajdzie mnie od tyłu. Może mnie ewentualnie zajść od dołu. Bardzo się zawęziło grono ewentualnych zwierząt, które mogłyby mnie tu odwiedzić. Teraz grozi mi tylko niedźwiedź, ryś, żbik, wiewiórka, no i wielkie drapieżne ptaki. Czyli w dalszym ciągu te najbardziej krwiożercze drapieżniki. No ale nie będzie tak źle. Raczej nic tu nie wejdzie mi do obozu. A jakby chciało, no to ja jestem na wygranej pozycji. Jestem u góry. Jakby mi tu chciał niedźwiedź zaskoczyć, to mógłbym na szybko w jetboilu wodę zagotować i go poparzyć, nie? Albo użyć w ogóle jetboila jako takiego miecza gazowego i go spalić, tego niedźwiedzia, czy nie będzie tak źle. No i jeszcze te suche gałęzie mi nie spadną na głowę, bo jestem tak wysoko, że te wszystkie gałęzie są pode mną. Także gitara. Idziemy spać. Także dziękuję za wytrwanie do końca i dobranoc.